Cześć! Witam w kolejnym odcinku Bright TV. Dzisiaj odwiedziliśmy Centrum Astronomiczne imienia Mikołaja Kopernika w Warszawie na ulicy Bartyckiej 18, gdzie mamy zainstalowaną stację naziemną na potrzeby projektu Bright. Za mną zobaczycie anteny, stację naziemną, czy tak zwane Centrum Kontroli Misji oraz ludzi, którzy tym projektem tutaj zarządzają. Znajdujemy się przed drzwiami do stacji naziemnej. To jest miejsce określone jako Centrum Kontroli Misji, gdzie satelita będzie sterowany oraz też gdzie znajduje się elektronika do systemów radiowych i sterowniki anten, które oglądaliśmy na dane. W pomieszczeniu tym pracuje dwóch Grześków, dlatego koledzy ich tutaj tak oznaczyli. I chodźmy zobaczmy, jak ich praca wygląda. Cześć panowie. Cześć, witamy. Jak tam praca? Bardzo dobrze. Dobrze panowie, powiedzcie mi, co wy tutaj w tym pomieszczeniu robicie? Znajdujemy się w tej chwili w stacji naziemnej zbudowanej dla satelitów konstelacji Bright. Ten pokój jest Centrum Kontroli Misji. W tym pokoju znajdują się zarówno urządzenia radiowe, jak i urządzenia informatyczne, czyli komputery z uruchomionymi programami sterującymi do satelity. Tutaj na tych wszystkich monitorach są po troszku wyświetlone poszczególne moduły tego oprogramowania. No i w tej chwili aktualnie zajmujemy się testowaniem satelity, ćwiczeniem procedur operacyjnych. Dopóki jeszcze satelita stoi na Ziemi, w laboratorium, jesteśmy w stanie na spokojnie wszystkie te procedury przećwiczyć. Czyli rozumiem, że ponieważ satelita jeszcze jest na Ziemi, nie używasz anten, tylko masz satelitę, który jest w tej chwili w CBK, w cleanroomie. On jest podłączony, rozumiem, za jakiegoś łącza internetowego tutaj z tą stacją i kontrolujesz, używając tego oprogramowania tutaj, na razie zdalnie przez internet. Tak to wygląda. A jak satelita zostanie wystrzelony na orbitę, po prostu przełączysz się z łącza internetowego na zestaw anten. Tak, oczywiście. Tak to wygląda. Oczywiście satelita ze względu na swoją delikatność i ze względu na to, że bardzo dbamy o to, żeby nic mu się nie stało, musi stać w clean roomie, czyli w pomieszczeniu o podwyższonej czystości. My z tym pokojem, z tym pomieszczeniem łączymy się za pomocą internetu poprzez VPN i mamy dostęp bezpośrednio tutaj na tym monitorze do pulpitu komputera, który jest bezpośrednio połączony lokalnie z tym satelitą. Co możesz robić z takim satelitą? Bardzo wiele rzeczy. Przede wszystkim to oprogramowanie, które w tej chwili jest odpalone, umożliwia dostęp do właściwie wszystkich parametrów, wszystkich podzespołów satelity. Możemy sprawdzać poszczególne komponenty, ich stan, zadawać im pytania za pomocą telekomend. Ale czy możesz na przykład, nie wiem, włączyć sobie kamerkę, złapać za joystick i na przykład sterować satelitą, po prostu nacelować na jakiś obiekt? Nie. W tej chwili nie jest to możliwe, dlatego że satelita stoi na biurku fizycznym. Ale czy jak będzie w kosmosie, czy będziesz mógł sobie joystickiem strzelać tak jak, nie wiem, tak jak się lata w kosmosie, nie wiem, w jakichś grach? Nie, no tak efektownie to niestety nie będzie wyglądało. Satelita będzie sterowany za pomocą kilku systemów pozycjonujących, z tym, że to pozycjonowanie będzie raczej długotrwałe i nie będzie odbywało się natychmiast. Satelita jest sterowana za pomocą kół zamachowych, za pomocą cewek magnetycznych i jeżeli zadamy satelicie ustawienie na pewną pozycję, zadamy mu zadanie obrócenia się o pewien kąt, to satelita to wykona, jednak ten proces będzie procesem, który będzie trwał od kilku minut do kilkunastu minut. Dobrze, czy będziesz widzieć na przykład obraz prosto z kamery? Nie mamy podglądu z satelity w czasie rzeczywistym. Jedyne co możemy tutaj zobaczyć, to ściągnięte obrazy z kamery, która jest zainstalowana na satelicie. Satelita będzie robił zdjęcia nieba, odpowiedniego wycinka nieba i te zdjęcia przesyłał do nas. Dobrze, a powiedz mi, czy to pomieszczenie jest jakoś uniwersalne, czyli możesz je używać właśnie do Brightów, ale na przykład do innych satelitów, nie wiem, możesz na przykład sterować amerykańskimi satelitami? Nie no, aż tak rozlegle to nie wygląda. Pomimo to mamy możliwość mimo wszystko
używania naszej stacji naziemnej do innych satelitów. Budując naszą stację naziemną, już za jednym zamachem rozwinęliśmy ją o możliwość sterowania satelitami amatorskimi. Grzegorz, z tego co powiedziałeś, ta stacja służy nie tylko do zarządzania satelitą Bright, ale także do komunikowania się z satelitami amatorskimi. Amatorskie brzmi nieprofesjonalnie. Czy możesz powiedzieć dlaczego? Satelity amatorskie nazywają się amatorskimi, dlatego że pracują na częstotliwościach amatorskich, czyli na częstotliwościach, które są zwolnione od opłat. Niemniej jednak, żeby pracować na tych częstotliwościach, trzeba posiadać pewną wiedzę i trzeba zdać egzamin, który umożliwia uzyskanie licencji. A do czego wykorzystujesz takie satelity amatorskie? Satelity amatorskie są potrzebne nam przede wszystkim do testowania systemów antenowych, które tutaj mamy, bo na czymś musimy przetestować wydajność naszych systemów przed jeszcze wystrzeleniem satelitów Bright. Padła nam kamera, teraz nagrywamy telefonem komórkowym, ale Grzesiu, jeszcze mam parę pytań. Z tego co pamiętam, to stacja naziemna też obsługiwała jakieś misje balonowe. Czy one były to jakieś spotkania tylko, żeby zachęcać młodzież do zabawy, czy bardziej były to jakieś testy z samej stacji naziemnej? Co to było? Tak, to prawda. Przeprowadziliśmy w zeszłym roku 2 misje balonowe, które tutaj właśnie obsługiwaliśmy. I tak naprawdę wszystkie te aktywności, wszystkie te zadania były w tych misjach po troszku spełnione, bo to była i zabawa, i pokazywanie młodzieży, jak to wszystko działa, i testowanie pewnych komponentów elektronicznych, które musiały być przetestowane w niesprzyjających warunkach atmosferycznych i temperaturowych, jakie panują na dużej wysokości, na której te balony lecą. Możesz powiedzieć mi, co masz tutaj w szafach? Tak. Tutaj u nas w pokoju, w takim szklanym aneksie, stoją 2 szafy, w których znajduje się nasz sprzęt radiowy i komputerowy. Jedna szafa jest przeznaczona dla sprzętu służącego do sterowania satelitami konstelacji Bright. Są to sterowniki antenowe, moduł TNC, modem satelitarny, radio służące do nadawania telekomu do satelity oraz wzmacniacz radiowy, który umożliwia nam uzyskanie większej mocy wyjściowej. No i oczywiście 2 komputery, komputer operacyjny i komputer bazodanowy na cementowy. A co masz w takim razie na tych tutaj ekranach? Te ekrany są podłączone właśnie do tych komputerów, które stoją w szafach. One jednocześnie są podłączone do monitorów, które stoją na biurku. Są to monitory, które służą nam za display dla najważniejszych aplikacji informacyjnych. Są to tutaj jest to między innymi aplikacja służąca do sterowania rotorami antenowymi i wyświetlania aktualnej pozycji satelity na mapie świata. Oraz na drugim monitorze w tej chwili jest odpalony podgląd na maszty na dachu, na których widać, co się aktualnie z tymi naszymi masztami dzieje. Jest to potrzebne z tego względu, że jeżeli nastąpiłaby jakaś awaria, jesteśmy w stanie od razu stwierdzić, co się stało i szybko reagować. To tyle w takim razie. Dzięki Ci tutaj za tą całą obsługę. Dziękuję również, było mi bardzo miło Ciebie gościć. Grzegorz, a Ty tutaj jesteś pracownikiem dość niedawno. Powiedz mi, jaka jest Twoja funkcja tutaj w tej chwili? Mam, tak jak mój imiennik, komunikować się z satelitą, uczestniczyć w przygotowaniu do odbioru technicznego satelity na orbicie. Jednocześnie moim zadaniem jest przygotowanie serwera, na którym będą archiwizowane dane odbierane z konstelacji satelitów Bright. Nasza stacja naziemna ma za zadanie archiwizować i udostępniać dane ze wszystkich satelitów
programu Bright. Czyli rozumiem, że będziemy zbierać tutaj wszystkie dane z całej konstelacji, umieszczali na serwerze, a potem będziemy jakoś udostępniali w internecie, tak? Nie. Znaczy będziemy je zbierali na naszym serwerze i udostępniali je tak za pomocą internetu, ale tylko dla wybranych osób przez pewien okres czasu. Dopiero po jakimś czasie dane będą dostępne dla szerszej grupy odbiorców. Na razie dane będą dostępne dla członków programu, dla astronomów, którzy będą te dane wykorzystywali w swojej pracy naukowej. Powiedz mi, jak to się stało, że można w Polsce zajmować się kosmosem? W jaki sposób dołączyłeś do programu Bright? O programie Bright słyszałem często, jeszcze w czasie trwania moich studiów. Gdy zacząłem szukać pracy, to trafiłem na ogłoszenie właśnie na stronach CAMK-u i napisałem maila, spotkałem się z profesorem i z Grzegorzem, no i po jakimś czasie otrzymałem telefon, że mogę zostać pracownikiem CAMK-u i pracować przy Czy taka praca Ci się to podoba? Jest to ciekawe? Od początku, gdy ta perspektywa się pojawiła, no bardzo chciałem dołączyć do zespołu. No i nie żałuję tego, bardzo mi się to podoba. No i dobrze, bo to ciekawe. Jest z nami profesor Alex. Przedstaw się może, bo Ty masz zbyt skomplikowane nazwisko. Alex Schwarzenberg-Czerny. Schwarzenberger-Czerny. Schwarzenberg-Czerny. Okej. Panie profesorze, jak to się stało, że projekt Bright ma tutaj stację naziemną? Projekt Bright jest wspólnym przedsięwzięciem dwóch dużych instytutów astronomicznych w Polsce. Centrum Astronomicznego Mikołaja Kopernika i Centrum Badań Kosmicznych, które szczęśliwie dla nas znajduje się tuż za płotem, więc mamy dobrą komunikację wzajemną. I chodziło o to, żeby ta współpraca rozkładała też obciążenia, obowiązki w miarę równomiernie. Centrum Badań Kosmicznych jest instytucją, która wie, jak zbudować satelitę. Natomiast nasze zadanie w Centrum Astronomicznym PAN jest wiedzieć, po co my tego satelitę budujemy. Myśmy zabiegali o fundusze na to i właściwie eksploatacja satelity będzie należała bardziej do nas, dlatego że no my jesteśmy zaangażowani w to, żeby wiedzieć dokładnie, jakie obserwacje z nieba satelita nam przyśle, kiedy, co, jak. I w naturalny sposób to jest nasza część zadania. W związku z tym w Centrum Badań Kosmicznych mamy bardzo zaawansowane, nie duże, ale bardzo zaawansowane warsztaty do budowy satelitu różnymi komorami specjalnymi środowiskowymi do testu. A tutaj mamy stację już kontaktu z satelitą, kiedy on będzie latał, będziemy się stąd bezpośrednio komunikować, będziemy odbierać od niego dane i będziemy wysyłać też zestawy poleceń zadań dla satelity, którą ma wykonywać w najbliższym czasie. Okej, czyli satelita została zbudowana dla Was, Wy jesteście teraz jego właścicielem, będziecie, jak będzie już wyniesiony na orbitę. Panie profesor, Pani powie, dlaczego warto było wysłać satelity, a nie kupić na przykład kolejny teleskop? To jest pytanie podchwytliwe, dlatego że i kolejny teleskop też warto byłoby kupić. Teleskopy mają to do siebie, że są inwestycją lepiej się zwracającą naukowo ze względu na wartość obserwacji naukowych za złotówkę zainwestowaną w ten teleskop. On będzie pracował za 30 lat. Natomiast satelita dla nas był interesujący dlatego, że pozwalał równocześnie zrobić pewnego nowego typu obserwacji astronomiczną, o czym powiem dlaczego nowego typu, a równocześnie rozwinąć pewną dziedzinę technologii i zastosowań, która w Polsce nie stała tak dobrze
jak po realizacji tego projektu. Dotąd robiono różne projekty kosmiczne w Polsce, ale nigdy całości. A tutaj zbudowaliśmy całego systemu, małego, ale całego. Teraz, dlaczego warto robić obserwacje naukowe z kosmosu? Nawet mały satelita, nieduży, taki jak nasz, ma duże zalety, obserwując niebo z kosmosu, z orbity, dlatego że obserwuje światło, które przechodzi bez zakłócającego wpływu atmosfery. Atmosfera nie tylko jest problemem dla nas, że mogą być chmury, w ogóle nic nie widać, to jest jeszcze pół biedy, można przeczekać chmury. Ale nawet jak mamy stosunkowo czystą atmosferę, ona ma drgania, ruchy termiczne. No, każdy widział drgania powietrza nad rozgrzaną szosą. Atmosfera tak się zachowuje jako całość, normalnie stale. I to powoduje, że jest rozmycie obrazów gwiazd w stosunku do tego, co widać z kosmosu, a b, że przepuszczalność atmosfery się zmienia i w związku z tym, mierząc jasność gwiazd, nie możemy zrobić tego zbyt dokładnie, bo jednak nigdy nie wiemy dokładnie, jaka część światła jest pochłonięta przez atmosferę. Oczywiście pochłanianie atmosferyczne nie jest bardzo wielkim efektem, ale my chcemy mierzyć, właśnie w tym projekcie, chcemy mierzyć niesłychanie małe zmiany jasności gwiazd, znacznie mniejsze niż błąd pomiaru spowodowany przez atmosferę. A teraz mam pytanie takie bardzo przyziemne. Z tego, co obserwowałem tutaj wcześniej CAMK, to generalnie składa się on z ludzi, którzy siedzą nad książkami bądź komputerami, natomiast taka instalacja takiej stacji naziemnej to jest jakby zupełnie nowy rodzaj chyba historii tutaj CAMK-u. Czy to nie wprowadziło jakiejś rewolucji w organizacji? To jest tak, ja jestem znacznie starszy od Ciebie, Marcin, i w związku z tym ja pamiętam, że CAMK prowadził działalność obserwacyjną i techniczną na dużą skalę na teleskopach za granicą. Także to operowanie instrumentami nie jest zupełnie dla nas nową rzeczą, natomiast my odnawiamy jak gdyby tą epokę i wchodzimy w to na wyższy poziom, dlatego że urządzenia mamy bezpośrednio tutaj w domu, a nie gdzieś u kogoś innego na podwórzu. Czyli po prostu sprowadzamy technologię tutaj do Polski. Do Polski. Przy czym w tej chwili to się wszystko poplątało, dlatego że nawet teleskopy naziemne stojące na antypodach w południowej Ameryce czy w południowej Afryce w zasadzie możemy z nimi pracować tak samo, jakbyśmy pracowali z satelitą. My się logujemy przez internet, łączymy się z teleskopem i możemy zacząć obserwować. Dawniej trzeba było po prostu stać przy takim teleskopie, naciskać guziki, popychać jakieś gałki czy coś, żeby prowadzić obserwacje. I wtedy rzeczywiście się jeździło. Teraz powoli to ewoluuje w taką stronę, że ja po prostu wypełniam najpierw jakieś formularze, żeby dostać czas na teleskopie, a potem wysyłam, dokładnie tak jakbym wysyłał do Brighta, listę instrukcji, zadań, które ten teleskop ma wykonać. Więc teleskopy zaczynają z punktu widzenia użytkownika przypominać satelity bardzo. W obecnym czasie. To też jest teleskop, tylko też zdalny teleskop. Tak, satelita. tak. I z drugiej strony, w związku z tym, z punktu widzenia naukowego, Bright nie przedstawia dla nas dużej trudności, użytkowanie Brighta. Dla mnie Bright jest po prostu jeszcze jednym teleskopem, z którym pracuję. O pewnych specyficznych cechach pozwala to robić niektóre rzeczy znacznie dokładniej niż byśmy robili. Pozwala nam obserwować na przykład całą dobę, czego z teleskopem normalnym nie robimy, ale nie ma takich wielkich problemów naukowych związanych z analizą danych z Brighta, z którymi nie potrafilibyśmy sobie dać rady. To są nowe, wartościowe dane, natomiast metody ich analizy mamy mniej więcej opanowane. Dobrze, dziękuję pięknie w takim razie za ten wykład.
Grzesiu, jakie mamy anteny na dachu? Marcinie, w tej chwili na dachu mamy zainstalowane 2 maszty, z których pierwszy służy tylko i wyłącznie do obsługi satelitów konstelacji Bright. Jest to maszt z zainstalowaną wielką anteną paraboliczną oraz 4 antenami UHF-owymi, które służą jako anteny nadawcze. Drugi maszt służy do obsługi satelitów amatorskich z tego względu, że posiada zainstalowane 2 zestawy anten. Jeden zestaw na pasmo VHF, drugi na pasmo UHF. Są to pasma amatorskie, które głównie są używane właśnie przez satelity skonstruowane dla radioamatorów. Także niektóre satelity naukowe pracują na tych częstotliwościach i w przyszłości takie satelity też mamy zamiar tutaj obsługiwać. Powiedz mi, jak żeście zainstalowali te anteny na dachu? No, czy żeście je wnieśli tutaj jakimiś dźwigami albo coś? Same konstrukcje masztów sporczych były tak naprawdę miały być wciągane dźwigami, jednak koniec końców okazało się, że wnosiliśmy je wszyscy po trochu po schodach. Trochę trzeba się z tym było naszarpać, ale w końcu się udało. A powiedz mi, czy ta stacja jest przewidziana tylko jakby do tych satelitów, czy planujecie jeszcze jakieś rozbudowy do kolejnych? W tej chwili, tak jak mówiłem, stoją 2 maszty. To jest taka nasza podstawowa konfiguracja. Jeden maszt służy właśnie do Brightów, drugi służy do satelitów amatorskich, ale w przyszłości planujemy rozbudowę tutaj naszego centrum operacyjnego o kolejne maszty. Są już nawet złożone pewne koncepcje i pewne propozycje, ale jest to projekt troszeczkę odleglejszy na najbliższe kilka lat. I to na tyle w tym odcinku. Zostawiamy Grześki z ich pracą, a na kolejne odcinki zapraszam na stronę www.bright-pl.pl. Do zobaczenia.